Wprowadzenie do cięcia borówki amerykańskiej. W końcu ten film poradnikowy. Ze mną specjalista od cięcia borówki Tomek Domański z firmy AgroSimex. Jesteśmy na plenerowej wersji nad drugim dniu konferencji borówkowej i zaczniemy sobie teraz odpowiadanie na pytania i później cięcie od ABC cięcia borówki. ABC borówkowego cięcia, czyli podchodzimy do krzewu, nieważne czy to jest krzew ledwo posadzony, czy krzew 10-15-letni, patrzymy na roślinę i co najpierw musimy ocenić, zanim w ogóle zaczniemy cokolwiek ciąć? Przede wszystkim stan, zdrowotność tej rośliny, no i kondycję, tak? W jakiej kondycji jest ta roślina, tak? No wiadomo, że inaczej jest w przypadku roślin świeżo posadzonych, no bo te rośliny, wszystko zależy jakie mamy ze szkółki, tak? Kupione i jaka jest ich kondycja, w jakiej są wielkości te rośliny, no to jest bardzo ważne. No a jeżeli mamy tak starsze krzewy jak tutaj, no to przede wszystkim patrzymy na kondycję tych roślin, tak? Czyli ilość wyrastania nowych jednorocznych przyrostów, ile jest to w porównaniu do tych starszych? Znaczy ogólnie czy mamy dużo młodych pędów, tak jak tutaj, czy wybijają z szyjki korzeniowej, ale też jak wyglądają te starsze pędy, na przykład pędy po owocowaniu, czy są bardzo słabej jakości. No i wtedy dopiero podejmujemy tak decyzję, jak mocno ciąć tą plantację. No ale oczywiście to też nie może być tak, że jednego roku tniemy słabo, drugiego roku tniemy mocno. Czyli regularne cięcie poprzedzone regularnym owocowaniem i wtedy mamy ten balans wypuszczania nowych pędów i takiego stabilnego plonu. Oczywiście z każdym rokiem, mam nadzieję, coraz większego. Znaczy to nie jest tak, że z każdym rokiem coraz większego, bo w pewnym momencie dochodzimy do jakiejś wielkości optymalnej owocowania. Powinno to być owocowanie na poziomie kilkunastu ton z hektara, nie kilku ton z hektara. No i po prostu staramy się utrzymać to owocowanie na poziomie kilkunastu ton z hektara, ale owoców najwyższej jakości. Bo to nie jest sztuka uzyskać kilkanaście ton owoców bardzo słabej jakości, owoców drobnych, bo nie o to chodzi, tak. Czyli lepiej sprzedać po prostu mniejszą ilość większego kalibru borówki, szybciej się to sprzeda, mniejszy problem z logistyką, wożeniem. Znaczy ogólnie chodzi o to, żeby te owoce były jak najwyższej jakości, miały odpowiednią średnicę, a plony, to już tutaj będzie zależało od wielu czynników, tak, nawożenia, gleba, odmiana, więc to na to składa się wiele czynników. Czyli patrząc generalnie na krzew, jaki mógłby być stosunek tych młodszych do starszych pędów? Czyli dobrze dla nas, jeśli borówka co roku wypuszcza ile młodych pędów? Około 3, 5? Nie da się tego powiedzieć. Nie da się tego tak Nie, powiedzieć. to nie jest tak, że to muszą być 3-5 pędów, bo równie dobrze może być to 15 pędów. Jeżeli mamy 30 pędów starych, 15 pędów młodszych, jest ok. I wtedy najwyżej sobie coś regulujemy, wycinamy. Tak, wtedy zazwyczaj jest tak, że regulujemy 30% pędów, wycinamy co roku, tak? Jeżeli mamy 5 świeżych pędów, to jest 30% naszego krzewu, czyli musimy mieć też 5 pędów dwuletnich, 5 pędów trzyletnich, a 5 pędów czteroletnich na przykład wycinamy wtedy. Czyli najstarsze pędy na borówce, która może mieć nawet 25-30 lat, to najstarsze pędy powinny mieć ile? Tak? Około 3-4 lat. Około 3-4 i potem nieprodukcyjne zużyły się. Redukujemy te pędy, wymieniamy po prostu na nowe, młode, które produkują lepszej jakości owoce. Bo po tych starych to już później widać, że kolejny raz są rozgałęzione, te rozgałęzienia są coraz cieńsze, tam jest coraz mniej kwiatów, tak? Też jest słabszy wtedy przepływ składników pokarmowych. Nie chodzi o to, że są mniej kwiatów, tylko słabszy przepływ składników pokarmowych. No i wtedy te owoce na tych pędach są gorszej jakości. Dobrze, to może przejdźmy do jakiegoś konkretnego przypadku i wtedy będziemy opowiadać na bieżąco co i jak, a potem jak przytniemy ten jeden krzew, to już może jakieś wnioski albo jakieś dodatkowe pytania. Jasne, oczywiście. Podchodzimy do krzewu, ten krzew ma już kilka lat na pewno, bo już jest dosyć duża roślina, ma ponad 1,70 m pędy. Plantacja ta prawdopodobnie, ta kwatera, w której jesteśmy teraz, ma około 12-13 lat. Bo to miał być blue crop, tak? Tak, to jest blue crop. No dobrze, czyli na razie nie patrząc może na konkretną odmianę, bo to też jest troszeczkę różnica. Znaczy, jest różnica, dlatego właśnie cięcie powinno się pokazywać pod kątem danej odmiany, bo różne są techniki cięcia, ale podstawą taką w każdej odmianie jest to samo, że musimy oczyścić roślinę z nadmiaru pędów takich niewłaściwych, bardzo się krzewiących, czy też pędów, które się wykładają, tak jak tutaj. Te pędy, które się wykładają, musimy mieć na uwadze, że one będą miały owoce w lato, i te pędy nam się tutaj wyłożą. Także tego staramy się po prostu unikać i takie pędy, które już teraz nam się wykładają, po prostu wycinamy. No i taka podstawa fizjologii, borówka jako krzew wypuszcza nowe pędy z szyjki korzeniowej, czyli dla nas to będzie praktycznie wypuszczane z ziemi lub... Wypuszcza z szyjki korzeniowej, wypuszcza też ze starych pędów, ale nam zależy na tym, żeby te nowe pędy właśnie pochodziły z szyjki korzeniowej. No bo wtedy one są najgrubsze, mają najszybszy transport składników pokarmowych. Dobrze, czyli tutaj podchodząc teraz do tej rośliny, oceniając ja przede wszystkim tak, w pierwszej kolejności wycinam pędy, które nam się za bardzo położą, tak?
Zawsze staram się wycinać po pędach pionowych. To jest odmiana Blue Crop, czyli staramy się, aby nie tylko w tej odmianie, ale w każdej, żeby ten wzrost był jak najbardziej ku górze. Dlatego te pędy, które nam się w ten sposób wykładają, powinniśmy wycinać. Takie tutaj najmniejsze pędy, które nam nie przynoszą żadnej korzyści, a tylko nadmiernie zagęszczają krzew, również musimy wycinać. Kolejna zasada. Wycinamy wszystkie tego typu zaschnięte pędy, tak jak tutaj, te, które są zbyt nisko, i wycinamy pędy, które nam się krzyżują, które przechodzą nam przez oś całego krzewu. I tak jak tutaj widać, jest taki pęd, który nam się tutaj rozgałęził, przechodzi nam przez cały krzew, też musimy taki pęd wtedy wyciąć. Teraz tak, proszę Państwa, najlepiej, żeby jeden pęd od góry do dołu nie rozkrzewiał się, dopiero tutaj na samej górze nam się ten pęd, żeby rozkrzewiał, także też tutaj patrzymy, żeby te pędy były w miarę pojedyncze. I tak jak tutaj, młody pęd, ale już nam się krzyżuje, staramy się tutaj wycinać. Tutaj też wycinamy starą część pędu, tu jest ładny młody przyrost, dlatego możemy go zostawić i ten pęd zrobić właśnie w ten sposób. Zobaczymy, co tutaj jest dalej. Jeśli mamy jakieś jednoroczne przyrosty i one na samym dole do kolana są już rozkrzewione, to rozkrzewienie nawet bez sekatora możemy złapać ręką i przejechać w dół, tak? Tak, możemy to wyłamać, możemy też przyciąć taki pęd, tak? No, jeżeli on jest bardzo nisko rozkrzewiony, no to nam na takim pędzie nie zależy. Najczęściej zazwyczaj go wycinamy. Tak, a tutaj takie rozgałęzienia nawet wyżej również powinniśmy usuwać, starając się, żeby ten krzew jak najbardziej szedł pionowo ku górze, więc tutaj usuwamy wszystkie tego typu rzeczy. No i teraz tak, mamy kolejne młode pędy, które są przemarznięte, więc takie młode pędy wycinamy całkowicie. Czyli przemarznięte końcówki całe, nie tylko przecinamy sobie z góry i patrzymy, w którym momencie jest przemarznięty rdzeń? Nie, dlatego, że to są niskie pędy i w momencie, kiedy my zrobimy w ten sposób cięcie, patrzymy do momentu, kiedy pęd jest zdrowy, to sytuacja będzie, reakcja tego pędu będzie taka, że on nam się tutaj rozkrzewi. Czyli bardzo nisko i nam na tym nie zależy. Czyli na 10 cm nam się rozkrzewi, więc nam na tym nie zależy. Wycinając taki pęd, dajemy światło, dajemy szansę, żeby strzyki korzeniowe wypuściły nam po prostu nowe, młode pędy. Także takie pędy wycinamy. Tutaj też jest dobry przykład, jak pęd owocował i się przewrócił, tak? Więc takie pędy, jak ten, też musimy wyciąć. Mamy młody pęd, który nam puścił, wycinamy. Tutaj czyścimy. Tutaj też jakieś jak pąki kwiatowe są bardzo nisko, tak jak tutaj, to też to należy usunąć. Możemy takie pędy wyłamywać. Tak, bo później zbieranie owoców nie jest pokutą, żeby to robić na kolanach. Znaczy nie tyle, że pokutą, co nikt po prostu, jeżeli te owoce, te pędy z owocami nam się tutaj wyłożą, nie jest w stanie po prostu włożyć tam ręki, żeby te owoce zebrać. Więc takie... albo dla osoby, która robi to w akordzie, no jest to nieopłacalne, bo woli też jest zerwać... utrudnione, tak, utrudniony zbiór takich owoców. Także tutaj też mamy pęd rozgałęziony, wycinamy. Tutaj jest ładnie zapąkowany pęd, ale jest jeden ze starszych pędów, więc ja go usunę całkowicie. Bo to cięcie tych starszych pędów też pobudza wyrastanie nowych, tak? Czyli Tak, znaczy cięcie, woda, nawóz i powinniśmy mieć taką stabilność. Światło, które dzięki temu dociera do szyjki korzeniowej, plus odpowiednia fertygacja, nawadnianie, powoduje, że pędy wyrastają nam nowe pędy. Takie rozgałęzione pędy również usuwamy. Bo to jest też troszeczkę pułapka dla plantatora. Jeśli widzi, że roślina jest rozrośnięta, to szkoda mu wyciąć, mimo że roślina już ma dosyć mały przyrost nowych pędów. I nie daj Boże dla tego człowieka, jeśli przyjdzie bez przymrozku dobry rok, bo wtedy to owocowanie bujne troszeczkę jeszcze zastopuje ten wigor rośliny i w tym roku już w ogóle by nie było nowych przyrostów. Tak, dokładnie. No, jeżeli rośliny są zbyt mocno zagęszczone, no te składniki odżywcze, które podajemy, wodę, no one muszą wykarmić wszystkie te pąki kwiatowe, pąki liściowe, no i wtedy brakuje energii na wypuszczenie nowych pędów. Jakim sekatorem robisz to cięcie? Ja polecam sekator marki Ausonia, Nativa Small. Jest to bardzo szybkie narzędzie. Uważam, że bardzo dobry właśnie sekator do cięcia borówki, bo ma baterię w rękojeści. Jesteśmy w stanie manewrować między gałęziami borówki i bardzo to usprawnia pracę, bardzo przyspiesza cięcie borówki. I jakie średnice pędów można ciąć? Tym sekatorem akurat 25 mm. Mamy też sekatory Native Medium, którą tniemy do 32 mm średnicy.
I mniej więcej praca na tym sprzęcie, jak długo? Wszystko zależy od tego, co tniemy. Jeżeli tniemy takie przyrosty, tak jak tutaj, że nie wyrzucamy bardzo dużo pędów grubych, no to bateria wytrzymuje do 4 godzin, w zestawie są 2 baterie, także na cały dzień pracy. Super. Wracając do cięcia, jak już mamy wyprowadzone te cięcia dolne tych starych pędów, które się rozwidlają, później idziemy w górę tych pędów, które zostały i mamy na przykład dosyć dobrze rozwidlone te pędy, czy robimy coś dalej z tą górą? Tak jak tutaj, to ja bym to zostawił, bo to są pędy, na których będą owoce. No, możemy troszeczkę zredukować, jeżeli jest gdzieś za dużo. Też możemy zredukować takie pędy boczne, które nam nadmiernie zagęszczają. No tutaj ten pęd też nam się tutaj bardzo rozkrzewił na 2, więc on też się pod ciężarem owoców mocno wyłoży, więc możemy to zrobić w jedynkę. Bo każde też. rozwidlenie pędu to jest podział wody i składników pokarmowych na 2. Tak, ale też no, wiadomo, że no, musimy gdzieś te owoce zebrać, tak? No, nie jesteśmy w stanie wyciąć wszystkich pędów, no bo nie będziemy mieli po prostu owoców, tak? Bo patrząc na pędy, możemy już rozróżnić bez problemu pąki kwiatowe i pąki liściowe. Tak, no w tej chwili już widać bardzo dobrze, że tu są piękne pąki kwiatowe, one są już w tej chwili bardzo nabrzmiałe. Tutaj będziemy mieli pąki liściowe, więc no, musi być zachowany ten balans między owocowaniem a wzrostem I wegetatywnym. z każdego pąka kwiatowego nie ma jednej borówki, Nie, tylko pąk się otwiera, to mamy jest kilka zazwyczaj kwiatów. około 6 kwiatów Tak, w tak. jednym pąku kwiatowym. Czyli tam w Blue Cropie pamiętam jakąś statystykę, że 60 pąków kwiatowych to może być około kilograma owoców, tak? No, Jeśli nie zmarznie. Nie, no myślę, że około kilograma nie, bo średnio trzeba przyjąć około 10 gram na jeden owoc, jeżeli chodzi o Blue Cropa. Raczej one nawet mniej jak 10 gram. 10 gram to są dosyć grube owoce, ale przyjmując 10 gram, jak mamy 60 pąków kwiatowych, no to jest 60 gram, 60 deko. Mhm. Co ważne, na pewno no, krzew trzeba obciąć z każdej strony, tak? No tutaj jesteśmy akurat z jednej strony, ale teraz trzeba przejść z drugiej strony, no i zobaczyć, co z drugiej strony nam przeszkadza i dopiero tutaj wtedy możemy korygować tą górę tego krzewu. Mhm. Bo zależy nam też na tym, jeśli robimy plantację, żeby te pędy nie wykładały się na bok, bo później mamy problem. Tak. Te pędy się łamią pod traktorem, te pędy trudno Przede wszystkim nie tyle się łamią, co uniemożliwiają wjechanie na plantację sprzętem, ciągnikiem czy też opryskiwaczem. Jeżeli pęd z owocami nam się wyłoży, no to nie jesteśmy w stanie przejechać ciągnikiem. Jeżeli wjedziemy w taką plantację, no to wszystkie owoce, które będą na tym pędzie, zostaną po prostu strzęsione. Także staramy się zachować jak najbardziej pionowy pokrój roślin. Mhm. Przejdźmy z drugiej strony. I tutaj znowu mamy tak, pędy, które nam się mocno wykładają. Tego typu pędy wycinamy, usuwamy. Tutaj usuwamy. Ten pęd przechodzi nam przez cały krzew, więc go wycinamy. Tu jest ładny młody przyrost. Ten pęd też jest ładnie zapąkowany, więc na razie ten młody przyrost zostawimy. Jak on nam zapąkuje w przyszłym sezonie, no to prawdopodobnie tą gałąź wtedy możemy tutaj wyciąć, będzie tutaj odnowienie. Mhm. Tak, tutaj patrzymy, jest to dosyć stara gałąź, więc tą też możemy jedną usunąć. Że I nie wiem, czy tu już jest- to poruszaliśmy. Wycinanie starych pędów na równo z ziemią, bez kikuta czy z kikutem. jeżeli jest możliwość, to wycinamy na równo z ziemią, dlatego że nie chcemy, żeby nam tutaj ze śpiących oczek wyskoczyły jakieś wiotkie, słabej jakości pędy, tylko nam zależy na tym, żeby pędy wyszły z szyjki korzeniowej, więc staramy się maksymalnie do 10 cm, jeżeli nie ma możliwości włożyć bardziej sekatora, wyciąć takie pędy. Czasami też widać, że te stare pędy, które gdzieś tam zostały zostawione, one pozasychały, tak? Także tutaj nie robimy na jakiś szczop, nie liczymy na to, żeby z tego wyrosły nam po prostu nowe pędy. I Tak? później takie podstawy cięcia dostosowujemy do odmiany, typu jedna odmiana ma troszeczkę mocniejszy wigor, jedna ma troszeczkę Tak, słabszy, musimy tak. mocniej przyciąć, żeby ją pobudzać. Dokładnie, no to już trzeba ocenić, tak? Widząc krzew, podchodząc do niego, no taką na pewno podstawą to jest to, żeby te krzewy ciąć. Bo jeżeli nie będziemy cięli, to ten krzew nam się bardzo szybko zestarzeje, nie będzie młodych pędów, no i w konsekwencji tego w przyszłości nie będzie owocowania, bo do pewnego momentu będziemy mieli owoce, te krzewy będą nam owocowały, ale 2-3 lata krzewy się bardzo zestarzeją, no i będzie koniec owocowania. Mam jeszcze takie pytanie odnośnie końcówek, jeśli zostawiamy jakieś pędy i te pędy na końcówkach mają takie ciemne zaschnięcia. To może być zaschnięcie przez mróz, przez szarą pleśń. Nie, Czy my to w jakiś sposób regulujemy? to są pędy, które owocowały w zeszłym roku. Tu na tych pędach były owoce i po prostu te pędy są wyowocowane i dlatego w tej chwili takie pędy należy usuwać.
Czyli Nie nie ma zostawiamy. żadnej kosmetyki, wchodzimy jak nam nie pasuje, nie. Wycinamy. Mamy młody pęd, który ma pąki kwiatowe. Tutaj też było jakieś owocowanie, więc to też możemy tutaj usunąć, ale tu są pąki kwiatowe, piękne, pąki liściowe będą poniżej, więc to jak najbardziej zostawiamy. Teraz tak, wracając do tego krzewu, tutaj mamy też bardzo mocne zagęszczenie i tutaj pęd, który nam się też wykłada, zagęszcza. Wycinamy to. Dotrzymy tutaj do góry. Ten pęd nam się też tutaj rozgałęzia mocno. I tutaj z jednego pędu powstały dwa, więc wytniemy jeszcze tak. No i To było cięcie z kategorii w uprawie amatorskiej, jak już wyrosło, to czasami szkoda. nie szkoda. Nie szkoda, dlatego że w to miejsce tutaj mamy dużo światła. Ten pęd, widzicie Państwo, też już został uszkodzony przez prawdopodobnie przymrozek, więc to wytniemy. Ten jest zdrowy. Ten pęd dostanie dużo światła, on sobie wyrośnie, zapąkuje i będą na nim grube, piękne borówki. Wydaje mi się, że już poruszyliśmy takie bardzo podstawowe elementy alfabetu borówkowego cięcia. Później oczywiście wchodzimy w odmiany i wchodzimy w takie bardzo specyficzne cięcie tych konkretnych genów. Tak, ale jeżeli chodzi o podstawy, to we wszystkich odmianach wygląda to podobnie. Bardzo Ci dziękuję. Ze mną Dziękuję był Tomek również. Domański z firmy Agrosimex. Cięliśmy borówki w ramach drugiego dnia plenerowego Międzynarodowej Konferencji Borówkowej. Także bardzo Ci dziękuję Dziękuję za uwagę. za wykład. Nie ma Miły problemu. wykład. Dzięki.